Dominik Tarczyński jest rozważanym przez PiS kandydatem, bo zgłosił taką gotowość. Nie jest. Panie prezesie, poprzecie strategię migracyjną? Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj króciutko będzie, nie będę się rozgadywał, nie planuję. Dzisiaj będzie o jednej z postaci, głównych postaci w stajni Kaczyńskiego, bardziej w chlewie Kaczyńskiego, o Tarczyńskim. Jak już się pewnie przekonaliście niejednokrotnie, pisowcy jak jeden, tutaj nie ma chyba wyjątków, im bardziej mówią o patriotyzmie, o polskości, tym bardziej trzeba zwracać uwagę na to, gdzie tak naprawdę ich ciągnie. I tutaj zamieściłem te zdjęcie, już pewnie je wrzucałem niejednokrotnie, ale będę wrzucał je jeszcze wiele razy. To tak, aby każdy z pisowców, zanim zacznie coś bełkotać, coś o rosyjskiej agenturze, niech popatrzy na to zdjęcie i zobaczy, kto tak naprawdę w rosyjską flagę się owijał. Tarczyńskiemu i jego zwolennikom marzy się, na szczęście tylko się marzy, żeby ten Gbur, bo inaczej go chyba nazwać nie można, był przyszłym prezydentem Polski. No, ja uważam, że to chyba jeszcze gorsza kandydatura niż i opcja niż był Duda. No nie wiem, jakie wy macie zdanie, ale dla mnie no to już by było całkowite upokorzenie Polski i Polaków. I dlaczego? No dzisiaj właśnie chcę o tym powiedzieć. Polacy mają to do siebie, że szybko, wyjątkowo szybko zapominają o niektórych sprawach. Z pewnością pamiętacie tego rosyjskiego szpiega Szmydyt, który no, był nominatem Ziobry, który szybko awansował z polecenia Ziobry, no robił zawrotną karierę za czasów pisowców. No oczywiście Szmydy, jego teraz PiS-u nikt nie zna, nikt nic nie miał z nim wspólnego. No człowiek to był człowiek Tuska, to był człowiek z PO. No pamiętacie tą narrację, dzisiaj o nim nie będę wam mówił, tylko taką wrzutkę wam robię. Dlaczego? Bo będzie trącało taką putinowską onucą. Tak jak był Szmyt, którego oczywiście pisowcy nie znają, nigdy się z nim nie spotkali. Według pisowców to był no, człowiek Tuska. On nic wspólnego nie miał z PiS-em, nikt go nie znał, nikt się z nim nie zadawał. I czemu o nim mówię? Otóż mówię o nim dlatego, że jestem ciekaw, czy za jakiś czas, gdy te wszystkie brudy wyjdą na jaw, znaczy na jaw już wyszły, ale gdy ten smród się rozniesie, czy tak samo nie będą znali, nie będą mieli nic wspólnego z o kim mówię? O Tarczyńskim. Tutaj tylko tak szybciutko przypomnę, pamiętacie jak Tarczyński wybielił swojego dziadka, wybielił dziadka Albina Tarczyńskiego. Bo jak się okazało, no, według Tarczyńskiego to był żołnierz AK, no, wojownik o wolność i niepodległość, prawdziwy patriota, bohater. Ja wam powiem tak, no, niedaleko spada jabłko od jabłoni i dowiecie się też dlaczego, ale tak szybciutko przypomnę, żeby to nabrało wszystko sensu. Otóż Albiński w okresie okupacji współpracował z Niemcami, należał do organizacji, która współpracowała i pomagała hitlerowcom w ustalaniu i wyszukiwaniu ukrywających się Żydów przed zagładą i egzekucją. Między innymi widziano go często
z policją niemiecką na terenie Bełżyc. Takich jak Albiński w okresie okupacji w Bełżycach było więcej, którzy pomagali i wydawali, donosili hitlerowcom. Oczywiście według Dominisia no, dziadek to był prawdziwy powstaniec, prawdziwy patriota. No ale to, co mówi Tarczyński, a to, co mówi IPN, to są dwie różne rzeczy. Bo szanowny dziadek Tarczyńskiego był zwykłym szmalcownikiem i sprzedawał Żydów Niemcom. No ale dobra, o tym nie będę mówił, o tym robiłem już materiał i przejdźmy do samego naszego przyszłego, niedoszłego prezydenta Tarczyńskiego. Moi drodzy, czemu wspomniałem o tym szpiegu, zdrajcy Szmidzie? Idąc tropem braku majątku zdrajcy Tomasza Szmyda, tutaj jest europoseł, który również dziwnym trafem nie posiada żadnych nieruchomości na terenie Polski, a te, które posiadał, sprzedał i nie ujawniał w zeznaniach majątkowych. Mowa tutaj właśnie o naszym gburze Dominiku Tarczyńskim. I tak się zastanawiam, czy to jest przypadek. Nie sądzę. Szmyd nie miał żadnego majątku, mimo że był zamożnym człowiekiem, bo był sędzią, awansował, był na wysokich stanowiskach. Tarczyński dziwnym przypadkiem, podobnie jak właśnie Szmyd, dokładnie jest w takiej samej sytuacji, bez majątku, bez niczego. No, ciekawe, prawda? I powiem wam, że mocno się dziwię, że Kaczyński rzekomo, chyba że to czarny koniec Kaczyńskiego, ale że Kaczyński takiego kandydata nie chce wystawić na prezydenta, bo to jakby nie patrzeć, kandydat PiS, Chlewni na prezydenta, młody, wykształcony, światowiec, wybitny polityk, były pracownik księdza egzorcysty. O tym też wam tutaj powiem, pokażę, żeby nie było. Lepszy jest niż ksiądz Salceson. Tak patrząc na niego, to uważam, że bydło generalnie ma więcej kultury niż ten człowiek, ale to jest oczywiście też moje zdanie. No ale jegomość, wyobraźcie sobie, potrafił powiedzieć w swoim czasie o Kidawie Błońskiej, że brakuje jej klasy. No jakie szczęście, że klasę pokazuje właśnie ten osobnik. Jak dla mnie Tarczyńskiego powinno się wystawiać na Expo jako polski produkt regionalny. Zawartość chamstwa i prostactwa blisko 100%. No ale odbiegam od tematu. Zanim przejdę do konkretów, chciałbym wam przedstawić opowieści dziwnej treści właśnie w wykonaniu Tarczyńskiego, takiego towar eksportowy PiS-u. To jest jeden, jakby nie patrzeć, z czołowych polityków PiS-u, który się bardzo udziela, krytykuje, ocenia. Jaki on sam jest, co on opowiada, posłuchajcie sami. Zagrożenie, jakim jest yoga, jakim są wschodnie sztuki walki, jak aikido, karate, praktykowanie ich jest bardzo niebezpieczne. Jest to zagrożenie duchowe. Widzisz, jak ktoś pluje gwoździami? Tak, widziałem na własne oczy, patrz na moje usta. Podczas opętania występują różne demony. Lewitacja. Tak, widziałem. Człowiek unosił się na drzewie? Tak, człowiek się unosi. Różne hierarchie demoniczne wpływają na człowieka. No nie możesz mówić, przyjmujemy, że osoby Nie, plują ale gwoździami. ja- No ja na przykład tego nie przyjmuję. No ale posłuchaj, ja to widziałem, no więc... Zamianie ciał o zaszytych niedopałkach papierosów w ciałach ofiar. Znamy przypadek księdza, którego modlitwy zostały w jego komputerze bez powodu, wytłumaczalnego dowodu, zmienione na te, które miałyby chwalić szatana. Mówi w kilku językach, które najczęściej nie istnieją, bardzo często aramejskim i innym.
plują gwoździami, znają twoje grzechy, mówią w kilku językach. I Pan mówi o nadzwyczajnych zjawiskach, że widział pan Których byłem lewitację. świadkiem. Pan nie wykluczy przepraszam. takiej sytuacji, że pan miał halucynacje. Słyszeliśmy w trakcie egzorcyzmów, jak zły mówił, że jego największym sukcesem jest to, że doprowadził do zmian w Kościele, które zezwalają na przyjmowanie Komunii Świętej w pozycji stojącej. I tego typu rzeczy podważające autorytet Kościoła. Czary, uzależnienia, złorzeczeństwo, rzucanie uroków, msze sataniczne. Także moi drodzy, no widzicie, może w konkury z księdzem Salcesonem stawać, ale dzisiaj nie o tym, bo to, że on takie pierdoły opowiada, to tam można machnąć ręką, no każdy ma jakieś swoje odchyły. Ale Tarczyński to jest taki ślizgi gość, cicha woda, brzegi rwie, ale jak wiecie, no jak mają, tak powiedziałem, mają wypchane gęby patriotyzmem, Bogiem, tutaj szczególnie patriotyzmem, polskością, walką o polskość, to no, powinna się zapalać czerwona lampka, szczególnie właśnie przy tak ślizgich gościach jak Tarczyński. Otóż, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że nasz Dominik Tarczyński z PiS-u jest na liście polityków, którzy od Rosji brał pieniądze i w mediach Putina prezentował antyunijną propagandę. Czesi ujawnili prokremlowski portal. Pojawił się na nim, wyobraźcie sobie, Tarczyński, ten patriota wielki na proputinowskim, kremlowskim portalu. Czeski kontrwywiad prowadził szeroko zakrojoną akcję, w której ujawnił wpływy Kremla w swoim kraju. Objęta została sankcjami firma Voice of Europa. Wskazano, że szerzyła w sieci propagandę proputinowską, atakując Unię Europejską. Na stronie serwisu gościł między innymi nasz bohater, w cudzysłowie oczywiście, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Pozwólcie, że tak w skrócie powiem. Czeski kontrwywiad cywilny, Informacyjna Służba Bezpieczeństwa, w skrócie BIS, ujawnił, że udało mu się wykryć i zablokować działania finansowane przez Rosję, sieć wpływów działającej w Czechach. Operacja BIS ujawniła, w jaki sposób Rosja wywierała wpływ na terytorium państwa Unii Europejskiej i jak próbuje wpływać na procesy polityczne w krajach członkowskich Unii. Napisano na oficjalnym portalu służby. A to wszystko, moi drodzy, działo się podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. I tutaj właśnie kontrwywiad ujawnił rosyjską sieć mającą wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego. Premier Czech Peter Fiala, po posiedzeniu rządu, w którym uczestniczył szef BIS Michał Kudelka, powiedział, że po otrzymaniu informacji służb gabinet postanowił wpisać na czeską listę sankcji 2 osoby oraz 1 firmę. Czeskie sankcje nałożono na Wiktora Medwadczuka i Antonima Marczewskiego, pochodzącego z Ukrainy, to przedsiębiorcy i politycy blisko związani z Kremlem. Sankcjami została objęta też wykorzystywana przez Medwedczuka firma Voice of Europa, zarejestrowana w Czechach na obywatela Polski. Nie powiedziano kto, być może Tarczyński, nie wiem. Bliższych szczegółów generalnie nie ujawniono. Wpis na listę uzasadniono promowaniem interesów polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz działań politycznych
i propagandowych skierowanych przeciwko integralności terytorialnej, niezależności, stabilności i bezpieczeństwu Ukrainy. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, jak wiecie, Konfederacja w Parlamencie Europejskim połączyła się z AfD, czyli tą faszystowską organizacją w Europie. Redaktorzy portalu Dziennik N, którzy dotarli do źródeł zorientowanych w sprawie, napisali, że w Pradze przekazywane były pieniądze politykom antysystemowej niemieckiej AfD. Jak wiecie, PiS jakoś teraz ostatnio bardzo się lubi z Konfederacją. No, to wszystko zaczyna nabierać jakichś tam kształtów. I tutaj płacić miano też politykom z innych krajów europejskich. Nie podając dalszych szczegółów, źródła miały stwierdzić, że poza Niemcami chodziło o Francję, Polskę, Belgię, Holandię i Węgry. No i tutaj też to się zgadza. Nie wiem, jak tam jest z Belgią, Holandią, ale tak. Niemcy AfD, we Francji Le Pen, no, w Polsce PiS, Tarczyński, Konfederacja. Węgry, wiadomo, Orban. Nie wiem, jakie tam w Belgii i w Holandii są ugrupowania. I teraz ciekawostka. Tarczyński w tej prokremlowskiej firmie Voice of Europa. Na stronach tego prokremlowskiego portalu gościł nie kto inny jak ten nasz patriota od 7 boleści, Dominik Tarczyński. Udzielił on właśnie temu portalowi wywiadu oraz był cytowany szeroko. Podkreślił w rozmowie między innymi o konieczności zachowania chrześcijańskich korzeni Europy oraz atakował politykę Niemiec w kontekście migracji. Ten cały wywiad obecnie nie jest już na ich stronach dostępny. Ale tutaj nasuwa się, moi drodzy, pytanie. Aktywność polityka PiS na portalu była wypominana już w 2019 roku. I chyba sensowne jest pytanie, czy poseł udzielający wywiadów w tym Voice of Europe portalowi robionemu przez ludzi Kremla, który ma siać zamęt w Unii Europejskiej, nie jest równe z pożytecznym idiotą, żeby nie nazwać tego bardziej dosadnie. Jak poseł głosujący za przywróceniem Rosji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I nie wiem, jak tam są dalsze losy, ale tutaj też jest, takie informacje są, że ABW prowadzi już dochodzenie w sprawie Polaka, nie wiadomo kogo, ale no Polaka, współzałożyciela tego portalu. Także powiem wam, że no dość ciekawie to wszystko wygląda, przynajmniej według mnie. No ale tutaj ponownie potwierdzają się moje słowa, że pisowcy im częściej, im więcej mówią o patriotyzmie, o polskości, tym bardziej powinna się zapalać każdemu czerwona lampka i to z sygnałem dźwiękowym. On nie służy, on czuje się władcą. Władcą nie jest. Dlatego powtarzam, to referendum przeprowadzimy, naród się wypowie, wygramy wybory prezydenckie, wrócimy do normalności. Wszystkich nagle będą pieniądze, bo teraz znowu pieniędzy nie ma. Były przez 8 lat, wrócimy, rozliczymy i wyrównamy wszystkie krzywdy. Zresztą, moi drodzy, już nieraz wam mówiłem, że no cholernie mnie zastanawia to, że ci pisowcy, jak jeden mąż, oni zawsze widzą wroga w Unii, w Niemczech, w jakichś przemianach demokratycznych, w krajach, które chcą pomóc Polsce, ale nigdy nie widzą wroga w Rosji, w Putinie, nigdy ich nie krytykują, zawsze atakują tylko tych z Zachodu, a ze Wschodu
albo milczą, albo coś wspomną dla niepoznaki skromnie. Także, ale pieniążki, zobaczcie, jakie to są wyjątkowe hieny, no, żeby nie powiedzieć sukinsyny. Pchają się do tej Unii Europejskiej, do tej złej Unii Europejskiej. Biorą pieniądze garściami. No, w przypadku Richarda Czarneckiego to jeszcze sobie dorabiał kabrioletem na dojazdach. Z Konfederacji też tak się strasznie brzydzą tą Unią. Jest taka zła, ale pchają się tam na siłę. Pieniążki, te lewackie euro, im jakoś nie śmierdzi. I jak się okazuje, ze wschodu rubelki też im nie śmierdzą. Też bardzo chętnie przyjmą. Sam Tarczyński dla mnie jest jedną z takich większych pisowskich kreatur. Chamskich, prostackich, po prostu taki typowy, nieokrzesany burak. I tak jak mam zdanie o Mateckim, o Jakim, o Kowalskim, tak samo, no po prostu PiS, ja już kiedyś mówiłem, Kaczyński zebrał chyba wszystkie męty polityczne, zgromadził je wokół siebie, bo no, i z takimi ludźmi właśnie robi politykę. To są ludzie, którzy dla kariery, dla kasy sprzedaliby przysłowiową własną matkę. I chyba najgorsze jest to, że tacy ludzie nie zawahają się oczernić porządnego człowieka. Nie mówię tutaj o Tusku, żeby już nie było, że ja zaraz Tuska mówię porządny człowiek. Każdy ma swoje wady i zalety, ale są ludzie, jakby tam na to nie patrzeć, w jakiś sposób porządni. Oni go zmieszają z błotem, wdepczą w ziemię, ale sami są tak ubrudzeni gnojem, są po prostu tak odrażający, że to się ciężko opisać. No, jeśli to jest prawda, co czeskie służby wykryły, no to zobaczcie, jakie Tarczyński musi być gnidą, że siedzi w Unii, bierze te unijne pieniądze, te złe, brudne, lewackie pieniądze, ale jeszcze też sobie przytuli troszeczkę rubelków od Putina. To w takim stoi, w takim, jak taka kurwa w rozkroku i gdzie będzie lepiej, tam tą nogę przesunie. Tak ja widzę właśnie między innymi Tarczyńskiego. I teraz wrócę do początku filmu, co wam powiedziałem. Zwróćcie uwagę, że Schmidt, oczywiście, którego pisowcy nie znają teraz, nie miał żadnego majątku w Polsce, nic nie miał. Tarczyński podobnie. Czy to wam się nie wydaje trochę dziwne? Nie to, żebym coś tutaj sugerował. No ale na koniec, jak zawsze, do was pytanie, moi drodzy, co wy o tym myślicie, jak wy go widzicie. Dla mnie to jest ślizgi typ, jeden z wielu pisowskich karierowiczów, którzy dla kasy zrobią wszystko, powiedzą wszystko. Zresztą ja rozumiem karierowiczów, w jakiś stopniu rozumiem karierowiczów, powiem wam, ale nie rozumiem, żeby skłócać ze sobą Polaków, żeby pluć na Zachód, który mimo swoich wad no, przyjął tą Polskę do swoich struktur. Mógł po prostu się wypiąć i potraktować jak na przykład, nie wiem, Ukrainę, żyjcie sobie pod butem Rosji. Przecież Polacy walczyli dziesięciolecia, żeby wyrwać się z objęć Rosji. Gdy nam się to udało, dzięki właśnie ofiarności Polaków, dzięki ofiarności krwi wielu Polaków, wyrwaliśmy się z tego Układu Warszawskiego, ze strefy wpływów Rosji. To teraz takie mędy z powrotem pchają nas w łapska Rosji. I co nimi kieruje? Tylko pieniądze, czy coś więcej? Zastanawia mnie tok myślenia takich ludzi naprawdę. Bo no nie ma, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i nie ma układów idealnych. No ale nie wchodzi się do szamba, z którego się wyszło. I
tacy jak Konfederacja czy PiS i te wszystkie wynalazki pisowskie jawnie chcą nas wypchnąć ze struktur zachodnich i z powrotem wepchnąć w łapy Rosji. To i w imię czego? W imię tego, że chcą władzy, chcą pieniędzy, są gotowi pokolenia do przodu zniszczyć tylko po to, żeby mieć trochę więcej kasy, trochę więcej władzy. Wiecie co, ja wam powiem tak. Patrząc na zachowania pisowców, ja przestaję się dziwić, przestaję się zastanawiać, dlaczego Polska na ponad 100 lat zniknęła z map świata. Właśnie przez takich ludzi jak właśnie pisowcy. Bo takim ludziom nie zależy na Polsce, na Polakach, im zależy na kasie, na władzy. I ja już to niejednokrotnie powtarzam i niejednokrotnie jeszcze będę mówił. Także na dzisiaj, moi kochani, tyle. No oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Ja wam jeszcze tak na koniec powiem, że prawdopodobnie już nie uda mi się zrobić materiału do niedzieli, ale w niedzielę jak zawsze o 18:00 serdecznie wszystkich zapraszam na czata na żywo. Przepraszam i coś fajnego postaram się przygotować. Także na dzisiaj tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Brytyjski faszysta, ultranacjonalista, jeden z założycieli partii Britain First, który był podejrzany w Wielkiej Brytanii między innymi o terroryzm, był skazany za przestępstwo wynikające z nienawiści i z takim właśnie faszystą Dominik Tarczyński zrobił sobie zdjęcie, które później Paul Golding zamieścił na Twitterze. I tutaj Dominik Tarczyński, stojąc obok brytyjskiego faszysty i przestępcy, tutaj pokazuje nam w rękach książkę. Trzyma w rękach książkę. Widzimy teraz na tym skanie, na tym zbliżeniu, że to jest książka pana Goldinga, czyli jakby to powiedzieć, Tarczyński afiszuje się, nie tylko afiszuje się z brytyjskim faszystą,